kilku salach spichlerzy na Łowiance, głównej siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego, zgromadzono eksponaty z okresu średniowiecza oraz pokazano rolę Gdańska jako głównego portu w Europie Środkowej. Znaczną część eksponatów pozyskano dzięki podwodnej archeologii. To rekonstrukcja osadzenia Tylnicy i Węzłówki miedziowca typu Holk z początków XV wieku. Miedziowiec odnaleziony w Zatoce Gdańskiej w 1969 roku wiózł duże ilości ładunków miedzi. Prace archeologiczne przy nim trwały z przerwami od 1970 do 2011 roku. Statek się spalił, a ładunek miedzi zalała wieziona na statku smoła. Wydobyto wlewki miedziowe, żelazo w sztabach i płaskownikach, bryłki przewożone w beczkach i drobne przedmioty należące do wyposażenia statku i jego załogi. Makiety średniowiecznej stoczni i średniowiecznego portu nad Motławą. Ten fragment wystawy poświęcony jest Gdańskowi w czasach średniowiecza. Gdańsk, miasto należące od 997 do 1308 roku do Księstwa i Królestwa Polskiego, następnie przez 146 lat do zakonu krzyżackiego, powróciło do korony Królestwa Polskiego w 1454 roku. Rozwinęło się tu na dużą skalę szkutnictwo i handel morski. Kopia obrazu Jana Matejki, Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. Średniowieczne wagi, miary długości i objętości. Obraz Zenona Aniszewskiego na wschodnich rubieżach. Trzeba było bronić ogromnego obszaru Rzeczpospolitej obojga narodów. To stąd spławiano rzekami do portów bałtyckich duże ilości płodów rolnych i leśnych. Żegluga spławowa rozwinęła się na wielką skalę, a główną arterią stała się Wisła. Na szlaku polsko-niderlandzkim głównym portem przeładunkowym był Gdańsk. Wpływały do niego Wisłą setki statków rzecznych. W 1556 roku przez komorę celną we Włocławku przepłynęły 1752 statki, nie licząc stratew. Bywały okresy, że do Gdańska wchodziło rocznie do 2000 statków.
Wystawa stała Archeologia podwodna i nurkowanie przedstawia historię nurkowania oraz stanowiska archeologiczne w Polsce i na świecie. Pierwsze przykłady penetracji mórz pochodzą z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą ze starożytnej Persji, gdzie handlowano perłami i masą perłową. Prezentowany jest tu sprzęt do nurkowania, skafandry, aparaty, różne typy dzwonów nurkowych. Model statku badawczego Wodnik, który uczestniczył w eksploracji wraków. Dział poświęcony podwodnej archeologii przedstawia również dokonania ekipy badawczej Narodowego Muzeum Morskiego, w tym wydobycie statku nazwanego Miedziowcem. Polską flotę wojenną zaczął tworzyć król Zygmunt Stary w 1517 roku. Gdy Gdańsk odmówił przyjęcia Stefana Batorego jako monarchy, król rozpoczął wojnę z miastem i pobił wojska gdańskie w bitwie pod Lubiszewem 15 kwietnia 1577 roku. Ostatecznie 16 grudnia tegoż roku król uroczyście wjechał do miasta i przyjął przysięgę od rajców. Kopia monety z czasów Zygmunta III Wazy, medal symbolizujący wierność Gdańska królowi i łyżka z figurą apostoła z XVII wieku. W muzeum oglądamy makiety przedstawiające konstrukcję żurawia, a za oknem ten wspaniały zabytek Gdańska w całej swej okazałości. Portret admirała Dickmana, dzieło Izabeli Boreckiej. Obraz Mariana Mokwy, Bitwa pod Oliwą w 1627 roku, namalowany w 1987 roku. Makieta przedstawiająca plan sytuacyjny bitwy pod Oliwą. Próba rekonstrukcji fragmentu śródokręcia z czasów bitwy pod Oliwą. Przedmioty wydobyte z wraku szwedzkiego okrętu Solen. Rekonstrukcja burty okrętu z działami. Broń biała i palna z XVII wieku. Ta sala poświęcona jest galeonom i innym typom statków z XVI-XVIII wieku. Są więc tu modele, przekroje, wydobyte fragmenty wraków z tego okresu. Na ścianie wisi kopia obrazu Rembrandta, portret budowniczego statków z żoną. Narzędzia używane w szkutnictwie. Dział poświęcony nawigacji do początków XX wieku. Zgromadzono tu przyrządy, którymi posługiwano się w celu określenia pozycji statku. Pierwsze kompasy, oktanty, sekstanty, sondry hydrostatyczne, ręczne rogi do mierzenia prędkości i lunety.
Dzwon okrętowy wydobyty z wraku angielskiego statku, wiek XVI, i zegar słoneczny z kompasem. Ważne stanowisko na statku, cieśla okrętowy podczas pracy. Morski handel, okupiony cierpieniem, chorobami i śmiercią marynarzy, kojarzył się z bogactwem i romantyką dalekich podróży. Wiele przedmiotów domowego użytku bogatych mieszczan było dekorowanych morskimi motywami. Rok 1772 to pierwszy rozbiór Polski przez Prusy, Rosję i Austrię. W 1793 roku, po drugim rozbiorze Polski, Gdańsk przeszedł we władanie Prus. Przekrój parowego bocznokołowca. Ubiór flisaków z Podlasia, przełom XIX i XX wieku. Plansza poświęcona polskim odkrywcom i badaczom. Wśród nich m.in. Paweł Szczelecki, badacz Australii, czy też Henryk Arctowski, badacz geologii Antarktydy. Naczynia używane na statkach i piec kuchenny z połowy XVIII wieku, wydobyty z wraka angielskiego statku handlowego Generał Carleton. Morskie motywy na talerzach, fajce i kuflach do piwa. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku trzeba było praktycznie od zera tworzyć marynarkę wojenną, zbudować port w Gdyni i wyruszyć na morza i oceany. W 1920 roku trzeba było tej niepodległości bronić. Dziesiątego lutego 1920 roku generał Józef Haller przybył do Pucka i dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Eugeniusz Kwiatkowski, inicjator budowy portu i miasta w Gdyni. Oprócz portu handlowego i wojennego w Gdyni powstał port rybacki i hala rybna. Ekspozycja poświęcona wychowaniu morskiemu. Port w Gdyni stał się polskim oknem na świat, z którego wypływały transatlantyki Kościuszko, Puławski, Polonia, a następnie Piłsudski i Batory. Wraz z flotą handlową i pasażerską rozwijała się flota wojenna.
ORP Błyskawica z brytyjskim numerem taktycznym H-34. ORP Garland, brytyjski niszczyciel pod polską banderą. Przekrój holownika Ares. Wyposażenie nurka klasycznego. Model masowca Ziemia Gdańska, zbudowanego w 1966 roku przez włoską stocznię, wraz z bliźniaczymi masowcami Ziemia Szczecińska, Ziemia Lubuska i Ziemia Wielkopolska, służył do przewozu ładunków sypkich. Grom Jan Heweliusz, który zatonął 14 stycznia 1993 roku. Zginęło 55 osób, 20 marynarzy i 35 pasażerów. W taki sposób podnoszone są wraki zatopionych statków. Makieta suchego doku Gdyńskiej Stoczni Remontowej. Telegraf maszynowy i naktus z kompasem. Na zakończenie galeria morska, która powstała w 2001 roku i gromadzi ponad 80 wybitnych dzieł artystów polskich i obcych. Obrazy malowane były w różnych stylach i w różnych epokach. Są to obrazy m.in. Maksymiliana Gierymskiego, Jacka Malczewskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Mariana Mokwy i innych. Wśród artystów z zagranicy znajdziemy tu obrazy malarzy flamandzkich, a także rosyjskiego artysty epoki romantyzmu Iwana Konstantynowicza Ajwazowskiego. Obraz Tadeusza Popiela Brzeg morski w Sorrento oraz Jacka Malczewskiego Portret damy na tle morza. Julian Fałat Zaślubiny Polski z morzem 1920.